wszystkim, z tej strony Ula i dzisiaj chciałabym Wam bliżej przedstawić nową żywiczkę w mojej kolekcji. Po tytule wiecie już, że to Wesna, czyli klacz jakucka w skali 1:18 autorstwa mojego serdecznego kumpla Mateusza. Informacje o sprzedaży kopii tego puchatego kucyka znajdziecie na profilu Instagram autora. Gwoli ścisłości, model przyjechał do mnie za darmo jako materiał do recenzji, ale i tak bardzo czaiłam się na jego zakup. Wesna po prostu bardzo mi się podoba, więc możecie już zgadywać, jaka będzie moja opinia na jej temat. Cieplutko pozdrawiam Mateusza i dziękuję za przesłanie kopii swojej fantastycznej pracy, której przyjrzymy się z bliska już teraz. Siema! A to jak trochę folię bym belkował dużo bardziej niż konia, okej. Pierwsze wrażenie, jakie na mnie zrobiła, to totalna uroczość. Zaraz potem jednak moją uwagę przyciągnęły niesamowite detale i realistyczne szczegóły tej pracy. A jeśli zastanawiają Was te różowe plamki, to bez obaw, wbrew pozorom to bardzo dobry znak. Zaraz powiem o tym więcej. Jak w przypadku każdego nowego modelu, posiedziałam sobie z nią chwilę i dokładnie pooglądałam, obracając w dłoniach pod najróżniejszymi kątami. Naprawdę jest tutaj co pokazywać, więc zabierzmy ją lepiej w jakieś ładne tło z lepszym oświetleniem. Prawie bym zapomniała o certyfikacie autentyczności, który przyszedł z modelem. Jest bardzo elegancki i wyważony, ale to, co jest w nim najbardziej imponujące, to fakt, że każdy egzemplarz jest ręcznie pisany i rysowany przez autora. Ręcznie. Tu nawet widać delikatne ślady ołówka. Wow, wielki podziw za taki wkład pracy w certyfikat, to zdecydowanie nadaje mu wyjątkowości. Ja bym tak nie dała rady. No i umówmy się, podobieństwo jest uchwycone. Klacz ukazana jest w stój, z głową delikatnie obróconą w lewą stronę. I moim zdaniem to właśnie głowa najbardziej przyciąga uwagę i jest jednym z najlepszych aspektów tego modelu. Nie tylko detale robią tu wrażenie, ale przede wszystkim jej mina, ekspresja. Model ma w sobie życie, a te chrapy są zrobione tak przekonująco, że mam ochotę je pomiziać. Tak samo te włochate uszka, no cudne są. Wesna wygląda jak zamrożona w czasie. Prawdopodobnie w czasie robienia jakiejś zupełnie zwykłej końskiej czynności. Przez lata mojego kolekcjonowania zauważyłam, że takie zwykłe końskie konie urzekają mnie najbardziej. Nieidealne, z posturą daleką wysportowanej, ze splątaną grzywą itd. I Wesna ma w sobie wszystkie te cechy. Na jej ciele znajdziemy subtelną fakturę sierści, bo jednak konie jakuckie słyną z obfitej okrywy włosowej. Wicherki i ogólny kierunek włosia są tu zachowane naprawdę dobrze. I miałam wyjaśnić te plamki. To, moi drodzy, nic innego jak masa epoksydowa, którą autor rzeźby uzupełnił czy też naprawił potencjalne niedociągnięcia powstałe przy odlewaniu. Sama robię tak z moimi odlewami, jeśli akurat trafi się jakiś większy defekt. Także jeśli kupicie kiedyś model żywiczny i będzie miał na sobie takie uzupełnienia, to dobrze świadczy o osobie autorskiej. Dzięki Mati będę miała mniej roboty przy preppingu. Kierując się niżej, możemy znaleźć niewielkie odciśnięte literki, będące oczywiście inicjałami autora i jeszcze więcej detali. Mamy tu bardzo kształtne i dokładne kopytka, wydatne kasztany, naczynia krwionośne i pięknie pomarszczoną skórę w miejscach, gdzie bardziej ona pracuje. Na brzuchu modelu również znajdziemy poprawne anatomicznie ukrwienie, zaznaczone wymiona i raz jeszcze dobrze oddany kierunek włosów, który w tym akurat miejscu potrafi być dość skomplikowany, także szapoba. Jak już jesteśmy przy sierści, jestem ogromną fanką tego, jak została przedstawiona na szyi i piersi konia. Wesna ma również nieco dłuższe włosy u dołu ganaszy, co często można zaobserwować u koni w zimowej okrywie. Za to jej jedynym fryzjerem bez wątpienia jest mroźny wiatr, bo gęsta, niezbyt długa grzywa żyje własnym życiem. A grzywka to już w ogóle jest sama puchatość, typowa dla tej rasy. Pogadaliśmy o modelu, to pora na kilka porównań. Wesna jest w skali 1:18, czyli te większe widełki skali Little Bits. Bardzo dobrze wygląda więc obok modeli koni Collecta czy Via, które deklarują tą samą skalę. Jakuty to niewielkie konie, wielkościowo zbliżone do naszych hucułów. Nieco inaczej sprawy mają się, gdy postawić obok niej mniejsze elbiaki. Szlejchy są z nią niemal równe, podobnie jak modele Mojo. Nadal wyglądają w porządku, ale proporcje między rasami nie są już zachowane.
Tu chciałabym tylko szybciutko przypomnieć o możliwości wspierania mojej działalności przez Patronite, dzięki czemu można uzyskać wcześniejszy dostęp do filmów i różnych materiałów z zakulis. Dziękuję każdej osobie, która zdecydowała się mnie wspierać w ten sposób, a pozostałych zachęcam do sprawdzenia linku w opisie. Wracając do porównań, oczywiście nie mogłam odmówić sobie sprawdzenia, jak Vesna wygląda obok mojej rzeźby, czyli Bimki. Muszę powiedzieć, że jestem bardzo zadowolona z ich różnicy wielkościowej. Wyglądają jak takie dwie najlepsze kumpele z padoku. Ale nic dziwnego, rzucę wam tu ciekawostką, bo rzeźbiliśmy z Matim nasze modele w bardzo podobnym czasie i kiedy powstawały pierwsze odlewy Bimki, Vesna miała właśnie tworzoną formę, w tym samym pomieszczeniu. Także to postanowione, one są teraz byfyfy. Jeszcze raz ogromnie dziękuję Mateuszowi za przesłanie swojej fantastycznej pracy i jeśli podoba się wam ta włochata klaczka, koniecznie wpadnijcie na Instagrama autora, gdzie znajdziecie wszelkie niezbędne informacje o sprzedaży. Dziękuję wam za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku już niedługo.